Siemano YouTube! Przez ostatnie 2 miesiące mogliście oglądać na moim kanale materiały z Kymco MX-700. Teraz, po setkach kilometrów przejechanych w różnych warunkach pogodowych, po bezdrożach, błocie, wodzie, deszczu i śniegu, czas najwyższy dokonać podsumowania przeprowadzonego testu. Podzielę się z Wami zauważonymi przeze mnie wadami i zaletami tego quada, zmierzonymi przeze mnie osobiście parametrami technicznymi, moimi odczuciami co do jazdy na tym sprzęcie oraz, czy w mojej ocenie, warto się nim zainteresować. Zapraszam! Jeśli śledzicie mój kanał, wiecie zapewne, że to już drugi test quada ze stajni Kymco. Wcześniej testowałem MXU550, więc i w tym materiale nastąpią do niego nawiązania, gdyby ktoś rozważał zakup pomiędzy tymi dwoma modelami. Tradycyjnie nie będę podawał Wam danych katalogowych, skupię się raczej nad tym, co sam mogłem sprawdzić i zmierzyć. Zacznijmy od wagi tego pojazdu. W standardowym wyposażeniu, czyli z bumperem, siedziskiem, oparciem, podnóżkami i uchwytami dla pasażera, MXU700 waży bez paliwa 383 kg. Na naszym rynku tylko nieliczne quady w tej klasie pojemnościowej mogą pochwalić się tak niską, realną wagą, zmierzoną, a nie katalogową. Podobnie jak MXU550 ma wąski rozstaw osi wynoszący 130 cm, co pozytywnie wpływa na właściwości jezdne w terenie i możemy tego quada traktować jako shorta. Szerokość przedniej osi to 118 cm, a tylnej 123 cm. Zamontowane są 14-calowe alufelgi, a na nich uznane na całym świecie opony Bighorn, czołowego producenta firmy Maxxis, 6-warstwowe, świetnie dogadujące się z brudnymi, kamienistymi terenami, błotnistymi czy też zaśnieżonymi. Prześwit zmierzony na drugim stopniu napięcia wstępnego sprężyny z tyłu wynosi 25,4 cm, a z przodu 28,3 cm. Nie mierzyłem prześwitu na 5. stopniu napięcia wstępnego sprężyny, byłby wtedy na pewno większy i wcale bym się nie zdziwił, jakby wyniósł z przodu 30 cm. Zmierzyłem również prędkość maksymalną, którą może poruszać się ten quad. Dość szybko osiągnął licznikowe 111 km na godzinę, a sprawdzone GPS-em 96 km na godzinę. Temperatura zewnętrzna podczas testu wyniosła 5 stopni Celsjusza, ciśnienie w oponach 0,35 bara, przebieg pojazdu około 400 km, napęd na tylną oś, waga kierowcy 120 kg. Wynik całkiem dobry, ale w tym momencie warto zaznaczyć, że takie parametry jak przyspieszenie czy prędkość maksymalna dużo istotniejsze wydają się być w pojazdach sportowych niż w quadach, które używane są raczej bardziej do przepraw terenowych niż do szybkiej jazdy po asfalcie. MXU700 posiada miękkie zawieszenie, które komfortowo wybiera nierówności, chociaż mam wrażenie, że tylne amortyzatory są nieco twardsze niż w MXU550. Podczas jazdy w terenie zachowywał się bardzo przewidywalnie, bez problemu i z gracją pokonywał przeszkody, które stanęły mu na drodze. Szybsze przejazdy czy zakręty pokonywał pewnie, wykonując wszystkie polecenia kierowcy. Pod tym względem był nudny i przewidywalny, ale to chyba dobrze. Po pokonaniu kilkuset kilometrów, głównie po terenach zalesionych, szutrowych i błotnistych, nie zauważyłem nadmiernego zużycia maszyny. Pracowała i jeździła dokładnie tak samo, jak w momencie, gdy była mi dostarczona na testy. Muszę zaznaczyć jednakże, że już na samym początku testu uszkodzeniu uległ przycisk klaksonu, który jednak bez problemu został wymieniony w ramach gwarancji. Na niektórych elementach metalowych, które miały kontakt z wodą lub z błotem, zdążył pojawić się już niewielki rdzawy nalot, jednakże to raczej standard podczas takiego stylu jazdy. Przyjrzałem się też spasowaniu elementów i wyposażeniu.
Tutaj zaskoczenia żadnego nie było, ponieważ miałem już doświadczenie z MX-u 550. 700 dodatkowo wyposażona jest we wspomniany wcześniej już bumper, 14-calowe felgi aluminiowe, opony 26-calowe Maxxis Bighorn, fotel, oparcie, uchwyty i podnóżki dla pasażera. Inaczej rozwiązana jest też zabudowa kierownicy. W tej wersji kolorystycznej w niektórych miejscach występuje niestety ponownie czarny, nielakierowany plastik, po którym widać zarysowania bardzo szybko. Takich problemów nie mają inne wersje kolorystyczne, w których te elementy są lakierowane. W pojeździe znajdziemy 3 schowki. Centralny, całkiem sporych rozmiarów, niestety lekko podgrzewany przez silnik. Z prawej strony znajduje się drugi schowek, mały, ale zamykany na kluczyk. Czasami jednak potrafiła się tam dostać woda, więc raczej nie chowałbym tam portfela. Dodatkowo z lewej strony mamy mój ulubiony, czyli bardzo przydatny schowek na przykład butelkę, którego używam podczas każdej przejażdżki. W standardzie mamy również handbary, wyciągarkę o sile uciągu 3000 lbs, solidny hak i przyłącze do przyczepy, czyli standard, którego oczekujemy od tego typu pojazdów. Czas przejść do minusów. I tutaj mam małe déjà vu, ponieważ podobne wskazywałem w MX-u 550, bo przecież są to bliźniacze konstrukcje. Jako minus wskazałbym dolne tylne wahacze w kształcie litery U, które bardzo solidnie zbierają z drogi całe błoto, mieszając się z liśćmi, kamykami i wszystkim, co na tej drodze spotkaliśmy. Ubolewam też nad małą ilością kalamitek do smarowania zawieszenia, chociaż będąc szczerym, po tych kilkuset kilometrach, gdzie często wjeżdżałem w wodę i błoto, nie zauważyłem gorszej pracy zawieszenia. Nie skrzypiało, ale znając mnie, już bym je rozbierał, żeby nasmarować. Wiadomo, kto smaruje, ten jedzie. Podczas testów zauważyłem dodatkowo 2 wady, które przeoczyłem przy MX-u 550. Pierwszą jest brak wskazań aktualnej temperatury płynu chłodzącego na liczniku. Jest oczywiście kontrolka, która poinformuje, gdy temperatura płynu będzie zbyt wysoka, jednakże lubię mieć kontrolę i wskazania aktualnej temperatury byłyby bardzo w tym pomocne. Raz z opony zeszło mi powietrze, musiałem po prostu o coś uderzyć i wówczas objawił się drugi minus MX-u 700 i MX-u 550, brak gniazda zapalniczki, do którego można by podłączyć kompresor. Wówczas poratował mnie kolega prądem z innej maszyny, ale gdybym jechał sam, to byłoby słabo. Oczywiście te 2 nowe minusy można łatwo wyeliminować, co nie zmienia faktu, że występują i chcę to zaznaczyć. Wysoko umiejscowiony akumulator, bezpieczniki i przekaźniki oraz bardzo łatwy dostęp w terenie do nich oraz filtra powietrza zasługują na uznanie. Doświadczenie marki widać również po wysoko umiejscowionym dolocie i wylocie z CVT, a także rozdzielonych hamulcach hydraulicznych osobnych dla przedniej i tylnej osi, co bywa w mojej ocenie bardzo przydatne w terenie. Podczas zjazdów przyda się także dobrze działające hamowanie silnikiem, a niska waga przyczyni się do łatwiejszego wyjścia z opresji, gdy się zakopiemy. W budowie MX-u 700 widać konserwatywność marki, przemyślane, trwałe i solidne rozwiązania. Nie ma tutaj zbędnej finezji, kombinacji i próby zaspokojenia młodego pokolenia gadżetami rodem z Jamesa Bonda. Nic tu nie mruga, nic nie melduje zdalnie do jego królewskiej mości. Prostotą i solidnością zastępują gadżety. Jakbym podsumował test Kymco MX-u 700? Tutaj znowu mam déjà vu. Fizycznie czułem się na nim dobrze, pewnie, nie męczył mnie, nie stresował i zachowywał się przewidywalnie. Mogliśmy wciągać kilometr za kilometrem. Był szybszy i mocniejszy od MX-u 550, chociaż tylne zawieszenie miał trochę twardsze. Jeśli jeździsz samemu, to można go dodatkowo łatwo odchudzić o kilka kilogramów, demontując akcesoria dla pasażera, co jeszcze bardziej poprawi jego osiągi.
I znowu kończymy na pytaniu, czy polecam Wam Kymco MX-u 700. I nie będę oryginalny, jak znowu zaznaczę, że otrzymałem go na testy od importera firmy Motorland. To nie był mój prywatny kład, więc polecanie go przeze mnie uważam za wysoko nieetyczne, dlatego ograniczę się do zaproszenia Was, abyście obejrzeli pozostałe odcinki z tego testu. Zobaczcie, linki są w opisie i mam nadzieję, że pomogą Wam w podjęciu dobrej decyzji. Na moim kanale znajdziecie ponad 2 godziny materiałów, zarówno z jazd testowych, jak i na przykład z pierwszego przeglądu gwarancyjnego, który pozwoli Wam na bliższe zapoznanie się z konstrukcją MX-u 700. W momencie publikacji tego odcinka ten egzemplarz wraca już do Motorland, więc jeśli macie blisko do siedziby Motorlandu w Nowym Dziekanowie, zawsze możecie podjechać i odbyć jazdę testową, pewnie nawet dokładnie tym samym egzemplarzem. A jeśli spodobał Ci się ten materiał i chciałbyś zobaczyć ich więcej w przyszłości, zostaw proszę subskrypcję z dzwoneczkiem, może jakaś łapka w górę. Fajnie, jeżeli też wypowiesz się w komentarzach, co sądzisz o tym materiale. To mobilizuje mnie do dalszej pracy. To wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałem. Trzymajcie się, YouTube. Na razie. Cześć.